Cześć! W dzisiejszym odcinku poznamy rasę, która występuje w 4 odmianach. Jedna z nich z roku na rok zyskuje coraz bardziej na popularności, a o istnieniu innej prawdopodobnie niewielu z Was w ogóle wie. O kim mowa? Bohaterami dzisiejszego odcinka zostaną owczarki belgijskie, które będziemy mieli szansę przedstawić, goszcząc z wizytą w 2 hodowlach tej rasy: Polaris FCI pani Agaty Piłat oraz Czarci Pazur FCI pani Wiesławy Adamskiej, lekarza weterynarii. Dzięki ich uprzejmości nie tylko dowiemy się więcej o wszystkich 4 odmianach owczarka belgijskiego, ale też nauczymy się poprawnie wymawiać ich nazwy, co wcale nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Doradzimy też, kto będzie miał z tej rasy radość, a kto udrękę i dlaczego. Nie przedłużając, zaczynajmy! A na początek, jak zawsze, dawka historii. O psich pomocnikach pasterzy, zwanych owczarkami, opowiadałam Wam już w odcinkach o polskim owczarku podhalańskim, owczarku niemieckim, białym owczarku szwajcarskim oraz owczarku szkockim Collie. Jeśli przegapiliście któryś z nich, to warto nadrobić zaległości, bo dziś do tego grona dołącza owczarek z Belgii, a jego historia w niektórych aspektach pokrywa się z kuzynami z innych części Europy. Ci z Was, którzy są na bieżąco z naszymi filmami, wiedzą już, że psy towarzyszyły pasterzom właściwie odkąd człowiek w ogóle zajął się hodowlą owiec, a ich pierwotnym zadaniem była ochrona stad. W tamtych czasach w Europie pastwiska pokrywały ogromne obszary, dlatego owce i bydło można było swobodnie wypasać bez konieczności przepędzania. Stadom groziły jednak pewne niebezpieczeństwa, a zwłaszcza czyhające na nich bandy złodziei czy drapieżniki, takie jak wilki, rysie i niedźwiedzie. W miarę upływu czasu funkcja psa pasterskiego stopniowo ulegała zmianom, a kiedy w Europie Środkowej coraz większą część pastwisk poświęcono na rzecz ziem uprawnych, wśród czworonogów potrzebna była nowa umiejętność, czyli przepędzanie stad między pastwiskami. Do tej roli niezbędne były psy mniejsze, o wyraźnie lżejszej budowie, większej wytrzymałości oraz dużej podatności na szkolenie. I tak mniej więcej pod koniec XVIII wieku na terenie różnych krajów Europy zaczęły pojawiać się psy w bardzo podobnym typie, zbliżone do siebie wyglądem i charakterem. Były to m.in. znane nam do dziś francuskie briardy i boserony, owczarki pikardyjskie, holenderskie i niemieckie oraz bohaterowie odcinka, czyli owczarki belgijskie. Inteligentne psy średniej lub średnio dużej wielkości o zbliżonym formacie występowały w kilku rodzajach szaty oraz w wielu kolorach, ale miały wspólne cechy. Należały do nich zwłaszcza wybitna użytkowość, podatność na szkolenie, chęć współpracy z pasterzem oraz wytrzymałość fizyczna i odporność na trudne warunki. Psy w tym typie były też szybkie i na tyle stanowcze, by owce czuły przed nimi respekt, a jednocześnie nie gryzły ich i nie płoszyły stada nadmiernym szczekaniem. O tym, jak bardzo zmieniła się rola psów pasterskich, możemy przeczytać m.in. w dziele Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes z 1895 roku autorstwa Ludwiga Beckmana, gdzie czytamy: jednocześnie z wytrzebieniem dużych zwierząt drapieżnych oraz zwiększającym się bezpieczeństwem własności znikają wraz z kolczastymi obrożami duże, zdolne do obrony psy owczarskie. Pasterz, który wcześniej, dmuchając fujarkę lub dudy, maszerował z uwiązanym na łańcuchu psem na czele stada, stoi teraz wygodnie oparty o swój długi kij i ogranicza się do wydawania rozkazów swojemu zawsze czujnemu i szybkiemu psu poprzez odpowiednią komendę, gwizd czy ruch ręką. Psy pasterskie pełniły swoje zadania niezależnie od warunków pogodowych, tak w skwar, jak i mróz czy ulewę. Każdego dnia pokonywały wiele kilometrów, zdane na bardzo skromne posiłki, najczęściej złożone z chleba lub śruty zbożowej namoczonej w serwatce, choć praca była ciężka i wymagała dużej wytrzymałości oraz szybkości. W ramach swoich obowiązków psy oganiały stado dookoła, utrzymując je w zwartych ryzach, ale nie wpadając w owce i nie przeszkadzając zwierzętom w wypasie.
Jednocześnie cały czas musiały pozostawać czujne na sygnały otrzymywane od pasterza i szybko na nie reagować, a w razie potrzeby również zaganiać maruderów, którzy odłączyli się od grupy. Przed 1891 rokiem owczarki belgijskie były po prostu psami wiejskimi o różnorodnym wyglądzie, choć podobnych cechach charakteru. Wszystko się zmieniło, gdy w Brukseli z inicjatywy kilku miłośników powstał Club de Chien de Berger Belge, czyli klub owczarka belgijskiego, który istnieje do dziś. Jego celem była hodowla czystych ras belgijskich psów pasterskich, a sam klub od początku był wspierany przez Belgijskie Królewskie Towarzystwo Psów, czyli odpowiednik Związku Kynologicznego w Polsce. Wśród założycieli klubu był niejaki Adolf Reul, profesor zootechniki z Coureżem, którego uważa się za ojca chrzestnego rasy. Kiedy odbył się pierwszy ogólnokrajowy przegląd pogłowia owczarków, na który doprowadzono 117 egzemplarzy z najdalszych prowincji Belgii, to właśnie on przeprowadził ich selekcję. Założenia dla rasy obejmowały psy średniej wielkości, o kwadratowym formacie, ale różnym włosie, dlatego podczas przeglądu zaprezentowano cały przekrój czworonogów krótkowłosych, długowłosych i szorstkowłosych o maści czarnej, wilczastej, brązowej podpalanej lub rozmytej biało-szarej. Do dalszej hodowli zakwalifikowano 40 z nich, a po niespełna 5 miesiącach klub owczarka belgijskiego opracował i opublikował pierwszy szczegółowy opis standardu rasy, uwzględniając 3 odmiany sierści – krótką, długą i szorstką. Określono także 3 kolory umaszczenia. Płowy z maską dla Malinois, płowy dla Tervuurena, czarny dla Groenendela oraz szary dla Lekenois, przy czym zalecano krzyżowanie ze sobą psów wyłącznie w obrębie danej odmiany włosa. Owczarki belgijskie po raz pierwszy wpisano do Księgi Rodowodowej Królewskiego Towarzystwa Saint-Hubert dopiero w 1901 roku. Jednak prace nad ujednoliceniem typu trwały aż do 1910 roku. Ale kiedy ten w końcu się wykrystalizował, nadeszła I wojna światowa, a okupacja Belgii przez Niemcy doprowadziła do niemal całkowitego zamarcia doskonale rozwijającej się hodowli. Po zakończeniu wojny na podstawie owczarków, które przetrwały, wznowiono hodowlę, łagodząc jednak wymogi dotyczące czystości odmian. Zaczęto zatem krzyżować krótkowłose z szorstkimi, płowe z czarnymi itd., a na jakiś czas rasa ponownie ruszyła naprzód, dając pięknie wyrównane eksterierowo psy. Niestety II wojna światowa powtórzyła sytuację sprzed 2 dekad, dotkliwie odciskając swoje piętno na hodowli owczarków belgijskich. Mało tego, wiele z doskonałych użytkowo Malinois zostało skonfiskowanych do wykorzystania na wojnie. Szczęśliwie część z psów udało się uratować przed takim losem, a po 1945 roku ponownie wznowiono hodowlę, po raz kolejny zezwalając na krzyżowanie między odmianami, aby odtworzyć zdziesiątkowaną populację. Co ciekawe, regulacje dotyczące tych specjalnych zezwoleń zniesiono w 1973 roku, jednak do dziś w miotach danej odmiany zdarzają się szczenięta innej maści. Kolory można ze sobą krzyżować, wszystko zależy od klubu rasy w danym kraju. Na zachodzie to krzyżowanie kolorów, one praktycznie cały czas funkcjonowało. U nas w Polsce od kilkunastu lat również jest na to zgoda. Za zgodą klubu rasy można krzyżować ze sobą Groenendel, Tervuren lub Malinois, Lekenois, Tervuren i Malinois. Mioty są mieszane w zależności od genów rodziców, bo może być tak, że w miocie Groenendel, Tervuren wyjdą same Groenendele. Jak już wspomniałam, wyróżniamy 4 odmiany owczarków belgijskich. Krótkowłose Malinois, długowłose czarne Groenendel, długowłose płowe Tervuren oraz szorstkowłose Lekenois. Omówmy je po kolei. Nazwa Malinois wzięła się od miasta Malines, leżącego w Antwerpii na północy Belgii. W tej okolicy hodowcy dążyli do uzyskania bardzo dobrego psa użytkowego, dlatego nie skupiali się na jego wyglądzie czy barwie i strukturze włosa, ale na pożądanych cechach charakteru. Te wyśrubowane wymagania pozwoliły uzyskać wybitnie użytkowe psy do wszechstronnej pracy, dzięki czemu do dziś owczarki belgijskie Malinois są w czołówce wszelkich sprawdzianów użyteczności, a ich niezwykła pasja do pracy oraz cechy charakteru i budowy
uczyniły z rasy pierwszy wybór dla wojska, policji i innych służb. Odmiana długowłosa w kolorze czarnym, czyli Grünendel, nazywany u nas potocznie gronkiem, bierze swoją nazwę od Château de Grünendel, czyli zamku, w którym hodowlę prowadził Nicolas Rose. Mówi się, że wszystkie współczesne Grünendele pochodzą właśnie od psów z tej hodowli, bo to tam urodził się Duc de Grünendel, którego znajdziemy w rodowozie każdego dzisiejszego przedstawiciela rasy. Terwereny, czyli owczarki długowłose o płowej barwie, również zawdzięczają swoją nazwę miejscu pochodzenia, a konkretnie wsi Terverin. To stamtąd pochodziły 2 czworonogi w tym typie przedstawione na przeglądzie w 1881 roku, czyli samiec Tom i suka Paes. Ich córka Miss, pokryta wcześniej wspomnianym Grünendelem Duc de Grünendel, dała brązowo-rudego syna o imieniu Milsart, który stał się protoplastą tej odmiany. Owczarki belgijskie szorstkowłose występowały przede wszystkim w okolicach Antwerpii, gdzie hodowano je między innymi w Parku Królewskim Lequin. Stąd też pochodzi ich nazwa Bergère de Lequin, czyli Lekenois. Wśród wszystkich 4 odmian rasy to właśnie Lekenois jest najmniej znany i założę się, że spora część z Was widzi go dzisiaj po raz pierwszy. Zresztą nic dziwnego, bo nawet w swojej ojczyźnie nie należą one do najbardziej popularnych. Przez lata odmiana była traktowana po macoszemu, bo nie miała tak atrakcyjnej szaty jak jej długowłosi bracia, ani tak wybitnej użytkowości jak odmiana krótkowłosa. Co więcej, eksperci długo nie mogli dojść do porozumienia, w jakim tak naprawdę powinna być kolorze. Płowym jak Malinois, czy Terverin, czy może szarym. Według klasyfikacji FCI owczarki belgijskie należą do grupy pierwszej, czyli psów pasterskich i zaganiających, w sekcji pierwszej obejmującej psy pasterskie. Belgi to psy średnich rozmiarów o kwadratowym formacie, wyważonej postawie i harmonijnych proporcjach. Charakteryzuje je wyraźnie umieśniona sylwetka, która jest dziedzictwem całych pokoleń psów pracujących, oraz wysoko noszona głowa, zapewniająca rasie elegancki wyraz. Głównym kryterium podziału rasy na poszczególne odmiany jest sierść czworonogów, a konkretnie długość i kolor włosa. Jednak pomimo widocznych na pierwszy rzut oka różnic w wyglądzie, nie różnią się one jednak tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, bo wszystkie łączy gęsta i zwarta struktura o wełnistym podszerstku, który zapewnia doskonałą warstwę ochronną. Więcej szczegółowych informacji na temat tego typu warstwy wierzchniej znajdziecie w naszym odcinku poradnikowym o pielęgnacji szaty dwuwarstwowej, do którego serdecznie zapraszam. Odmianę krótkowłosą cechuje bardzo krótki włos na głowie, zewnętrznej stronie uszu i w dolnych częściach kończyn oraz krótki na pozostałych częściach ciała. Bardziej obfita sierść występuje na ogonie i wokół szyi, gdzie tworzy kryzę, począwszy od nasady uszu i rozciągając się na podgardle. Włos jest też gęstszy i dłuższy na zadzie oraz ogonie, choć nie tworzy kity. Odmiany długowłose charakteryzują się krótkim włosem na głowie, zewnętrznej stronie uszu i dolnych częściach kończyn, z wyjątkiem tylnej strony łap, porośniętej od łokcia do nadgarstka długim włosem, który tworzy frędzel. Na pozostałych częściach ciała sierść jest długa i prosta, bardziej obfita na szyi i przedpiersiu, gdzie tworzy kryzę oraz żabot. Wewnętrzna strona uszu jest chroniona stojącym włosem, który od nasady ucha jest nastroszony i nadaje głowie typowy kształt, a na gęsto obrośniętym zadzie tworzy tzw. portki oraz obfitą kitę na ogonie. Odmianę szorstkowłosą charakteryzuje suchy i zmierzwiony włos o długości około 6 cm, nieco krótszy na grzbiecie kufy, czole oraz kończynach. Wyraźne brwi, wąsy i broda są niezbędne, choć nie powinny być na tyle obfite, aby maskować kształt głowy. Włos nie powinien też tworzyć pióra na ogonie. Jeśli chodzi o charakterystyczne dla rasy umaszczenie, to dla poszczególnych odmian przedstawia się ono następująco. Grünendel występuje w maści jednolicie czarnej. W przypadku Malinois jest to płowy z czarną maską i czarnym nalotem. Podobnie Lekenois, u którego nalot wyraźniejszy jest na kufie i ogonie. Terverin to natomiast płowy z czarnym nalotem lub szary z czarnym nalotem,
choć preferuje się ten pierwszy kolor. Co więcej, jego maść ma być intensywna, a osobniki o włosie zbyt jasnym lub wyblakłym nie mogą być uważane za wybitne. Dla wszystkich odmian dopuszcza się natomiast niewielkie białe znaczenia na palcach i na przedpiersiu. Maska, która występuje u terwerenów i malinois, musi być bardzo wyraźna i dokładnie obejmować 6 punktów pigmentacyjnych. Oboje uszu, powieki oraz dolną i górną wargę, gdzie psy powinny być czarne. Równie ważny jest wyraźny nalot, który w postaci czarnych końców włosa tworzy narzutkę na maści podstawowej. Jego rozmieszczenie powinno być równomierne, a przeczernienie nie może występować w postaci plam lub pręg. Wzorcowa wysokość w kłębie wynosi 62 cm dla psów oraz 58 cm dla suk, przy dopuszczalnej tolerancji do 2 cm w dół i 4 w górę. Natomiast waga powinna mieścić się w granicach od 25 do 30 kg dla psa oraz od 20 do 25 kg dla suki. Dzięki swoim unikalnym cechom wszystkie 4 odmiany owczarków belgijskich mogą z sukcesem pełnić rolę zarówno psa policyjnego, obrońcy czy stróża, jak i tropiciela lub po prostu psa rodzinnego. W ostatnich latach owczarek belgijski Malinois zyskał ogromną popularność i jest to bardzo fajny pies do pracy. Według mnie wybitnie użytkowy. Jest bardzo zwinny, sprytny, bardzo szybko się uczy, jest zdyscyplinowany. Jeśli chodzi potem o życie takie codzienne z takim użytkowym psem, bywa trudne. Bywają psy, które są cały czas w trybie pracy. Ciężko jest z tego trybu pracy wyłączyć i trzeba się tego nauczyć. Dużo łatwiejsze są te linie takie eksterierowe albo mieszane, użytkowo-eksterierowe. To jest pies, który bardzo mocno, on chce być przy człowieku, on lubi być z człowiekiem, będzie spełniał się w każdej aktywności, którą człowiek mu zaproponuje. Więc jeśli my z tym psem chcemy coś robić, chociażby będą to piesze wycieczki, bieganie, spacery, ten pies bardzo świetnie się w tym spełni. Całą rodziną można uczestniczyć w wychowaniu tego psa, spędzać z nim czas i ten pies będzie szczęśliwy. Owczarki belgijskie to czujne i aktywne czworonogi, tryskające energią i zawsze gotowe do działania, które cechuje nieustępliwość, żywy temperament oraz opanowanie bez śladu lęku czy agresji. Grenaderl i Tervuren praktycznie nie różnią się od siebie zachowaniem i temperamentem, ponieważ one na przestrzeni czasu były ze sobą krzyżowane, mają wspólnych przodków, mają podobne rodowody, więc kwestie charakteru, różnic to są tylko i wyłącznie kwestie linii i kwestie osobowości danych psów. Możemy być na 90% pewni, że ten charakter nie będzie się różnił. Lekenois mam jednego, więc ciężko mówić o całej odmianie, jak się ma tylko jednego osobnika, prawda? Natomiast bardziej rodzinnym psem będzie jednak Lekenois niż Maliniak. Owczarki belgijskie, jeśli chodzi o żywienie, ja karmię akurat suchą karmą dobrej jakości. Bywa, że w okresie takiej intensywnej pracy daję im po prostu karmę wysokoenergetyczną, ale tak nie są jakoś szczególnie wymagające, jeśli chodzi o żywienie. Owczarek belgijski nie jest psem, który ma bardzo duże wymagania żywieniowe. On się będzie dobrze odchowywał na różnego rodzaju karmach. Jedynie jeśli pies ma bardzo dużo aktywności, uprawia dużo sportu, wtedy musimy celować w karmę, która jest bardziej kaloryczna, jest przeznaczona dla psów aktywnych. Nie są to psy, które wymagają bardzo dużej pielęgnacji. Sierść jest tak naprawdę samoczyszcząca, czyli jak wyjdzie w pole, wybrudzi się, jak wyschnie, to osypuje się błoto, piasek, więc nie ma takiego problemu, że ten włos się lepi. Wylinka jest dosyć intensywna. Najlepszym rozwiązaniem jest zabranie pieska do groomera, wydmuchanie, wykąpanie i zapewnia nam to stan futra na pół roku tak naprawdę z głowy. Nie musimy go czesać, on bardzo ładnie wygląda. Jeśli w trakcie wylinki chcemy czesać sami, wtedy to jest takie czesanie, powiedzmy tydzień intensywnego czesania tego psa. Malinois jest chyba najłatwiejszy, bo linieje ze 2 razy w roku i wtedy wymaga częstszego szczotkowania. Lekenois jest trochę bardziej wymagający, potrzebuje jednak trymowania, minimum te 2 razy w roku. Ostatnimi laty szczególną popularność zdobywa owczarek belgijski w odmianie Malinois.
Dlatego prawdopodobnie każdy z Was choć raz widział w internecie filmy z niezwykłymi wyczynami tych psów u boku żołnierza czy policjanta. Skaczące na kilka metrów wzwyż czy w dal, a przy tym niesamowicie skupione i dokładne czworonogi, to w przekazie istne terminatory, co w połączeniu z miejscem w czołówce rankingów na najbardziej inteligentne rasy budzi w ludziach ogromne zainteresowanie i chęć posiadania psa. Powiadam Wam, nie idźcie tą drogą. Malinois to rasa niezwykle wymagająca, która musi mieć zajęcie nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla głowy. Znudzony pies sam znajdzie sobie coś ciekawego do roboty, tyle że właściciel raczej nie będzie zadowolony z tych efektów. To nie jest pupil do leżenia na kanapie i chwalenia się przed znajomymi, że potrafi wysoko skakać, tylko pies do roboty i to do konkretnej. Idealnym opiekunem dla owczarka belgijskiego będzie na pewno osoba aktywna, ale to musi być też osoba spokojna, konsekwentna, mądra i empatyczna. Bo wbrew pozorom, szczególnie te ostatnio modne Malinois, są takimi żołnierzami o gołębim sercu. Nie wybrałabym chyba tego psa jednak mimo wszystko na pierwszego psa. Jeśli zapewnimy temu psu czas, wyprowadzając go rano na spacer, zapewniając jakieś szkolenie, wybieganie i spędzając z tym psem czas po pracy, on się spełni w naszej rodzinie i nie będzie sprawiał problemów. Więc ja myślę, że zdrowe podejście, taki fajny, aktywny tryb życia spełni się dla tego psa i ten pies będzie bardzo dobrze funkcjonował. Owczarek belgijski nada się do różnych sportów i do różnych aktywności. Tak naprawdę jest to pies, który spełni się we wszystkim, co mu zaproponujemy. Oczywiście, jeśli mamy ochotę wygrywać zawody na bardzo wysokim poziomie, wtedy musimy celować w linię użytkową, a nie eksterierową. Linia eksterierowa ma troszeczkę mniejsze popędy, troszeczkę mniejszy temperament. Oczywiście nada się do sportu, więc jeśli chcemy uprawiać agility, frisbee, obedience, to wtedy możemy śmiało kupić owczarka i z nim trenować na bardzo fajnym poziomie, takim dla siebie. Bardzo dobrze sprawdzą się na pewno w obedience, na pewno w agility, frisbee, nosework, tropienie też jak najbardziej. Malinois bardzo często widać też w tych obronnych sportach, w mondioringu, w ringach francuskim, belgijskim i w IPO, czy tam dzisiejszym IGP. Rzadziej widać je w ratownictwie, ale też się zdarzają, no i w pasieniu. Obiecałam Wam też krótką lekcję na temat poprawnej wymowy nazw owczarka belgijskiego. Dlatego na koniec kilka słów o tym. Jak mogliście już usłyszeć, naszymi bohaterami byli dzisiaj Malinois, a nie Malinos czy Malanos. Podobnie Grünendel, też nie Grenadier, a Tervuren to nie Tervuren. Warto o tym pamiętać na wypadek, gdybyście mieli kiedyś okazję pochwalić się wiedzą o tej wspaniałej rasie. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście do końca. A jeśli podobał Wam się odcinek, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Do zobaczenia!